Witajcie w Smart City Navigators, podcaście o innowacjach, zrównoważonym rozwoju i najnowszych technologiach. Ten podcast tworzy dla Was Navi Parking. Adrianna i Violetta Klimczak, siostry i współzałożycielki Fundacji IT Girls, wspierającej, zrzeszającej i edukującej dzieci, młodzież oraz kobiety zainteresowane pracą w zawodach technologicznych, w szczególności informatycznych. Obie skończyły informatykę na Politechnice Warszawskiej oraz aktywnie pracują w zawodzie. Podczas studiów dostrzegły, jak niewiele kobiet pracuje i studiuje na kierunkach związanych z nowymi technologiami. Ich zdaniem jedyną szansą na poprawę tych statystyk jest zaczęcie pracy z dziećmi już od najmłodszych lat, tak by były one wychowywane w przekonaniu, że żaden zawód nie ma płci i że mogą one zostać kim tylko sobie wymarzą. Powitajmy Adriannę i Violettę w najnowszym odcinku podcastu Smart City Navigators. Witajcie dziewczyny. Cześć, bardzo nam miło. Jak równo powiedziałyście. Często tak się Wyćwiczone. Miło Was widzieć po raz drugi. Ciebie również. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o różnych stereotypach. Dzisiaj porozmawiamy o też między innymi o technologii i takim pierwszym zagadnieniem to jest właśnie edukacja w zakresie technologii. No bo jak to robić świadomie, żeby nie powielać jakichś starych schematów z edukacji technologicznej, która ma oczywiście swoich dużo jakby zalet, prawda? Ale ma też niesamowicie dużo wad. Wy, dziewczyny, chcecie coś usprawniać tutaj w tej komunikacji pomiędzy technologią, człowiekiem i edukowaniem kolejnych pokoleń. Jak wy to widzicie? Tak, ja myślę, że przede wszystkim widzimy to tak, że należy działać już od bardzo młodego wieku, małego, bo to jak ostatnio w dyskusji z przedszkolankami, pedagogami nam wyszło, to odpowiedni wiek to jest powiedzmy od początku, może nie od noworodka, ale 4 lata to już jest taki naprawdę spoko wiek do wdrażania gdzieś tej technologii i przemycania. Nie chodzi mi tutaj o to, że masz tablet Właśnie. i graj. O to chciałem zapytać. Nie, tylko chodzi o to, żeby gdzieś tam przemycać różne słownictwo, tłumaczyć, uświadamiać, że okej, to jest tak, że masz grę na tym tablecie, ale ma to swoje takie dobre strony, ma to swoje takie gorsze strony, ale też po prostu tłumaczyć, że ta gra się nie bierze znikąd. Bo to na przykład na warsztatach z przedszkolakami robimy, że co prawda to są 6-latki, mówię o tych 4-latkach, bo właśnie w dyskusji z pedagogami nam wyszło, że warto już nawet wcześniej zacząć działać, a warsztaty mieliśmy z 5-6-latkami. No i tłumaczyłyśmy dzieciakom, tak jak w ostatnim odcinku też mówiłyśmy, co to jest nawet serwer albo chmura. Andrzej, który tłumaczył, co to jest serwer, to był zadziwiony, bo jego dzieciak, który ma 6 lat, on był taki, tato, serwer to tam, gdzie mnie wpuszczasz na Minecrafta. Więc jakby, no i jakby miał rację, nie? Więc to, co jest ważne, to żeby zacząć działać wcześniej, nie bać się tych technologii, nie uważać, że to jest coś, co powinniśmy omijać, bo dzieci mają tą technologię od początku teraz. Więc warto im tłumaczyć, że to się nie bierze znikąd, są ludzie, którzy to robią, programują te ich gry, wsadzają na YouTube'a, na Netflixa, są całe zespoły grafików, programistów, testerów, to wszystko na naszych warsztatach też tłumaczymy i polecam rozmawiać z dzieciakami, bo naprawdę można się też od nich dużo dowiedzieć. Ja się na przykład dowiedziałam odnośnie Minecrafta, że Minecrafta jest też serial. Nie wiedziałam, jakby próbowałam poprawić dzieciaki w ogóle na tych, a to one miały rację, więc jakby można się dużo od dzieciaków nauczyć. Więc po pierwsze zaczynać wcześniej, a po drugie chcemy łączyć to, co powiedziałeś, ten różne światy, czyli technologię z edukacją. Próbujemy ją troszkę może wypełnić taką lukę, powiedzmy, edukacyjną, bo młodzież w komputerach, młodzież w szkołach ma troszkę zazwyczaj przestarzałą tą informatykę. Też nie ma się co dziwić, bo szkoły są niedofinansowane, nie mają, nie dość, że nauczyciele zarabiają bardzo słabo, nasza mama jest nauczycielką, więc wiemy z pierwszej ręki, tak. to po prostu też niedoinwestowany jest ten sektor edukacji, no i na przykład nie mają komputerów też takich, które powinni mieć w szkołach, więc staramy się na naszych warsztatach trochę pokazywać te inne oblicza technologii, że to nie jest PowerPoint i Word. PowerPoint to jest coś, co się im przyda generalnie w życiu, a nie jest to ta, powiedzmy, informatyka i technologia. Ja też bym tutaj, uzupełniając właśnie to, co Ada powiedziała, też bym zachęciła do szukania takich nowych informacji, dlatego że tych
projektów, programów, konkursów, rzeczy alternatywnych, nawet darmowych warsztatów, tak jak my na przykład prowadzimy w ramach fundacji, naprawdę jest obecnie sporo. Tylko wystarczy wyjść, poszukać, czy nawet pytać i się nagle okazuje, że można to dziecko, czy nawet my sami możemy, tak, znaleźć coś dla siebie. Rzeczy, które są naprawdę w fajny sposób przekazane, tak? Też już trochę odchodzimy, nawet uczelnie widzę taki trend trochę, że uczelnie również starają się odchodzić od takiego standardowego nauczania, że wykład, książka, podręcznik i lecimy. I myślę, że to jest dobry kierunek, tak? Szczególnie w informatyce. Szczególnie w informatyce, gdzie to doświadczenie i projekty, które realizujemy, potem się przekładają na to, co robimy tak naprawdę w codzienności, tak? I w życiu takim codziennym, w pracy codziennej. Więc ja zachęcam do szukania takich rzeczy, dlatego że okazuje się, że ta nauka potrafi być naprawdę bardzo ciekawa i wszystko da się przedstawić, nawet programowanie. Sama miałam takie przykłady koleżanek i kolegów, którzy mówili, że nie, programowanie na pewno nie dla mnie, to nuda, po czym... Albo trudne. Tak, albo trudne, po czym właśnie trafiamy na szkolenia, które no wiemy, że są sprawdzone i w bardzo fajny sposób tłumaczą i nagle mówią, ej, kiedy te 4 godziny minęły? I nagle się okazuje, że da się to robić w sposób taki ciekawy i trochę inny niż uczenie się, tak? Nikt nie lubi siedzieć i czytać encyklopedii po 1000 stron. Są ludzie, którzy lubią, myślę. No dobra, masz rację. To ja nie te czasy. Ale nie, to chyba już nie te czasy. Super, a w takim razie w jaki sposób edukować? Bo są różne sposoby edukacji. Mówiliśmy też trochę powiedzieliśmy o studiach, o liceum nawet, że ten program jest ale nie do końca już spełnia, powiedzmy, nowe warunki, które już zaistniały, że tak powiem. Więc jak prowadzić tą narrację edukacji dzieci, młodzieży, ale też dorosłych, jeśli chodzi o informatykę, o IT? Myślę, że dzisiaj mamy ogólnie jako społeczeństwo, żyjemy bardzo szybko. Bardzo szybko się nudzimy różnymi rzeczami. Potrzebujemy tego ciągłego dopływu dopaminy, tak? I też no tak jest. I to jest trochę, nie będę tutaj wywodzić się czy przekleństwa, czy szczęścia tych czasów, bo to nie miejsce na tą dyskusję. Myślę, że tutaj różne rzeczy mogłyby wyjść, ale też staramy się trochę iść w tym trybie i łączyć to, że jednak no, to ma być nauka, tak? Czyli musimy przekazać różne informacje, różne rzeczy, pojęcia nowe, ale też widzimy na swoim przykładzie i na przykładzie tego, z jakimi osobami pracujemy, z trenerami, że da się to zrobić w sposób, który naprawdę dostarcza tej zabawy, rozrywki i rzeczy dodatkowych, czyli my jesteśmy naprawdę fankami tego, żeby wprowadzać jak najwięcej rzeczy warsztatowych, pracy w grupie, interaktywnych. Bardzo często się z tym spotykamy i jest też takie przekonanie, że nie wiem, na programistów idą tylko osoby takie bardzo uzdolnione matematycznie, analitycznie. Tutaj jakby tak, programistka to muszą mieć te zdolności matematyczne, tutaj tego się nie da podważyć. Myślę, że w przyszłości będzie trochę inaczej, jak to będzie bardziej zautomatyzowane, ale teraz tak, to jest taki matematyczny zawód. Ale do technologii nie potrzebujesz nie wiadomo jakiego skilla matematycznego. Plus to, co zawsze nasza mama mówiła, nasza mama jest właśnie matematyczką, w liceach uczy młodzież i ona jest, słuchaj, w stanie wytłumaczyć naprawdę dziecku, które przychodzi do niej i no nie wiem, 1 w poprzedniej szkole albo w poprzednim etapie edukacji jest takie, widać, że jest nastawione, wiesz, matma to coś trudnego i tak dalej. Da się pracować z młodzieżą i otworzyć im, bo matma to są po prostu też pewne schematy. A jakbyście mogły polecić jakieś źródła, w których można szukać fajnej edukacji na temat właśnie czy to świata IT, czy właśnie matematyki. Coś może być z obszaru internetu, ale nie musi. Może jakieś książki, może jakieś podcasty. Na pewno zapraszam na naszą stronę. Mamy tam materiały i to się będzie tylko rozszerzać, myślę. Aktualnie mamy tam materiały do pobrania dla dzieci w tym wieku przedszkolnym, więc jakby to jest bardziej dla rodziców, wiadomo, żeby... Mam nadzieję, że 6-latki same nie pobierają. Nie wiadomo. Więc nie wiadomo, tak jak mówię, nie wiadomo. Są zaawansowane technologicznie czasami naprawdę, ale tutaj bardziej do rodziców i opiekunów i też mamy w planach rozszerzenie tego właśnie na
grupę licealną i końcówkę podstawówki, właśnie takie materiały edukacyjne. Też to, co mamy w planach, to wypuszczenie takich materiałów, które będą edukować o tym w ogóle, jakie są zawody w informatyce. Właśnie, żeby to nie było to przekonanie, że to jest tylko programista, programistka. Ale też myślę, że tutaj zależnie od zainteresowań, bo tych platform jest bardzo dużo. Jak się chce na przykład nauczyć programowania, to zależnie od wieku, to jak się trochę pogoogluje, to naprawdę jest bardzo dużo szkół. To naprawdę z ciekawymi, nowoczesnymi metodami, zarówno nauki takiej stacjonarnej, jak i online, więc to też zależy od tego, jaką mamy przestrzeń, czy wolimy wyjść z domu, czy jednak wolimy sobie wziąć jesienną herbatkę, zacząć się pod kocykiem i poszukać czegoś takiego bardziej dostępnego właśnie online. A docelowo proponujemy na przykład, jeśli chodzi o programowanie, to spróbować swoich sił w hackathonach, których obecnie jest bardzo dużo w całej Polsce, nawet w tych mniejszych miejscowościach. Więc zachęcamy do sprawdzania się, nie bania, wychodzenia, dlatego że też z każdym takim wydarzeniem poznajemy nowe osoby, które mają podobne zainteresowania, myślą w podobny sposób i trochę tak same rzeczy się potem dzieją, tak? Że różne rzeczy z tego wychodzą, może jakieś biznesy potem, więc... A czy to jest niezależne od wieku? Czy możemy się uczyć właśnie i wchodzić w branżę IT będąc przedszkolakiem albo na przykład osobą na emeryturze? Tak, według mnie tak. Powiedziałabym, że nawet te dzieci i młodzież, dzieci, tak, no nie wiem, do 10 roku życia, jak edukujemy je tak właśnie o tej technologii, rozmawiamy z nimi, zaczynamy, to się gdzieś pojawia taka lampka. Hej, może ja się do tego nadaję i nie tylko na youtubera, ale w ogóle do tworzenia wszystkiego, tak, w technologii, bo to jest bardzo szerokie spektrum, więc myślę, że samo edukowanie dzieciaków o tym, że te gry powstają właśnie, całe zespoły je tworzą, ich bajki to też nie są tak, że ktoś usiadł, wgrał tą bajkę i tyle, tylko no jest cały sztab, który robi ich bajki też. To myślę, że samo takie edukowanie ich o tym już powoduje to, że one trochę wkraczają do tego świata IT, bo część z nich będzie chciała robić te gry na przykład właśnie. A potem też jeśli chodzi o dorosłych, czyli uzupełniając drugą część Twojego pytania, to ja często słyszę od swoich znajomych około 30, że to już za późno, już studia skończyłem, już pracowałem 5 lat, już nie będę zmieniał, bo za późno. Ja teraz tak siedzę i mówię, słuchaj, masz przed sobą przynajmniej drugie tyle życia. Zobacz, ile przez te 30 lat się nauczyłeś, ile różnych rzeczy próbowałeś. Cała przecież przedszkole, podstawówka, gimnazjum, bo jeszcze chodziłam do gimnazjum. A dopiero trochę świadomie sterowałeś. Dokładnie, a tak naprawdę od, nie wiem, 5-6 lat dopiero sobie zaczynasz uświadamiać, co chcesz naprawdę robić i ty w wieku 30 lat mówisz, że za późno. Więc ja zachęcam do takiego myślenia, że nigdy nie jest za późno na to, żeby zacząć robić coś nowego, dlatego że a nuż będzie nam to sprawiało troszeczkę więcej przyjemności i frajdy niż rzeczy poprzednie, a to jest normalne, tak? Bo my jako ludzie zmieniamy się średnio co 7 lat. Wymieniają się nasze komórki i w ogóle nasze upodobania, także myślę, że nigdy nie jest za późno. A jakie są obszary, które mogłybyście polecić, które ktoś chciałby się zainteresować, na przykład obszarem IT? Oczywiście właśnie, tak jak mówiliśmy, gry na przykład, albo YouTube, albo produkcja jakaś. W jakie obszary można by wchodzić tak od początku, żeby spróbować się zaznajomić z tematem? Oczywiście możemy to podzielić tak, jak Ty powiedziałeś, bo to też są bardzo fajne narzędzia, ale ja też bym poleciła zainteresować się rolami, jakie w ogóle mamy, tak? Dlatego, że często jest tak, że przypisujemy informatykę do programowania, że informatyka to jest programista albo ta osoba, co naprawia komputery, drukarki. Tak. Role, które myślę, że dopiero są odkrywane i często przez osoby, które nie siedzą w tym świecie, zupełnie nieznane tym osobom, to jest na przykład analityk biznesowy, analityk danych, a to są naprawdę takie zawody, które są bardzo potrzebne. Analityków danych jeszcze będzie więcej potrzebnych, bo ilość danych, którą mamy obecnie jest... No się mówi o tym, że to jeden z najbardziej przyszłościowych zawodów w informatyce. Więc też bardzo ciekawych i wcale nie takich... Wiadomo, że tą matematykę, podstawy matematyki trzeba mieć, programowania też, ale to wszystko jest do nauczenia się, jeśli mamy trochę zainteresowania tym tematem. Są też takie programy, powiedzmy, dla laików, tak, którzy, no nie wiem, nie mają takich jakichś super podstaw programowania i tak dalej, a są też takie programy, które umożliwiają obróbkę tych danych i wyciągnięcie z nich właśnie jakichś ciekawych analiz, więc to nie jest tak, że trzeba, nie wiem,
iść na studia matematyczne, informatyczne, a potem się nauczyć programowania. Nie, myślę, że warto po prostu, jeżeli jest się ciekawym jakiegoś tematu, to troszkę sobie poszperać. Ten research myślę, że jest kluczowy. W ogóle nie tylko w informatyce, ale w aktualnych czasach. I znaleźć, gdzie te pierwsze kroczki, powiedzmy, podjąć, tak? Czyli to mogą być po prostu proste rzeczy, proste, nie wiem, odnośnie analizy danych, to proste skrypty w Pythonie, które są miliony gotowców w internecie, wyjaśnione linijka po linijce, co ten kod robi i naprawdę można myślę, że w pół godziny od zera do bohatera zeskrapować dane z Twittera i mieć, nie wiem, ilość lajków najpopularniejszych TikTokerów w Polsce. Wszystko jest naprawdę w internecie, jest tyle rzeczy, że... Jest też o tyle wdzięczna, że bardzo szybko widzimy efekt, bo tak jak Adam mówi, jesteśmy w stanie poświęcić, no może nie pół godziny, ale kilka godzin i zobaczyć coś, czego wcześniej nie byliśmy świadomi, że w ogóle się tak da. I to coś, co sami zrobimy, więc tak. Myślę, że to jest wielka wartość dodana i coś... I bardzo cieszy, to też wiemy na swoim przykładzie, więc myślę, że takie właśnie szukanie nowych rzeczy, informacji i podążanie za instrukcjami, które są, to fajny pomysł, żeby zacząć. Okej, dziewczyny, czyli powiedzieliśmy o edukacji, o tym, jak wygląda edukacja, o tym, że świat zmierza w stronę cyfryzacji oczywiście, w stronę danych i tych danych jest oczywiście coraz więcej, ale ta digitalizacja naszego świata ma też negatywne skutki. Edukujmy o tej technologii, o ich dobrych i złych stronach, ale nie używajmy technologii jako naszego nowego życia, nie starajmy się przenosić nas do tych telefonów, do komputerów. Jakby to, co Wiola powiedziała, żyjemy tu i teraz i jak mamy osobę, to rozmawiajmy z nią i nie starajmy się wykorzystywać technologii jako takiej bariery, muru, przez który, bym powiedziała, nie dzięki któremu jesteśmy w stanie się odizolować i też troszkę tak, no wiadomo, często jest to łatwiejsze, pogapić się w telefon niż porozmawiać z kimś na jakieś nawet cięższe tematy, ale no, to nam nie zastąpi kontaktu z drugim człowiekiem i ja myślę, że niezależnie za ile lat, jak zdigitalizowani nie będziemy i te komputery, roboty, czy nie będą z nami, to człowiek potrzebuje drugiego człowieka. Więc po prostu pamiętajmy o tym i też pamiętajmy, jak używamy technologii, że po drugiej stronie jest też człowiek zazwyczaj, a nie maszyna i miejmy to na względzie. Tak, ja dlatego jestem fanką restauracji, w których jest skrzyneczka na środku stolika, wszyscy chowają telefony i jest naprawdę rozmowa. I nagle się okazuje, że mamy tyle tematów i tyle często rzeczy nie wiemy, bo nie słyszeliśmy, bo patrzyliśmy w telefon, a potem po prostu w pewnym momencie żałujemy tego. Więc żebyśmy nie żałowali, to tak może trochę pesymistycznie, ale starajmy się właśnie być tu i poświęcać tę uwagę jednak osobom. Dziewczyny, bardzo fajny odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Powiedzcie, gdzie możemy Was znaleźć w internecie. Możecie nas znaleźć w naszych social media. Jesteśmy na Instagramie, Facebooku, LinkedInie też. Każde treści są dostosowane trochę do innej grupy odbiorców, przez to, że każda platforma jest do innej grupy odbiorców. No i na naszej stronie internetowej, czyli itgersk.org.pl. Tam można do nas dotrzeć, można do nas napisać, zachęcamy do kontaktu. Też lubimy słuchać różnych historii, przemyśleń, doświadczeń. Też w ten sposób się większość osób z nami kontaktuje, chcąc zacząć jakąś współpracę czy wolontariat, więc zachęcamy. No i zapraszamy też do nas stacjonarnie na warsztaty, dlatego że cały czas tak naprawdę mamy różne warsztaty dla różnych grup wiekowych i można zgłosić swoje dzieci do naszego programu. Albo siebie. I można dokładnie zgłosić samego siebie na warsztaty dla dorosłych, czy młodzież na warsztaty dla młodzieży, dlatego też my jesteśmy fankami kontaktu personalnego, dlatego zawsze nam miło, jeśli ktoś przychodzi do nas na warsztaty i chwilę też możemy porozmawiać. Super. Dziękuję za podcast i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się spotkamy. Ja też mam taką nadzieję. O Waszych sukcesach. Tak. To będzie ciekawe. Też mamy taką nadzieję i jeszcze mamy nadzieję, że się spotkamy. Dzięki. Dzięki wielkie. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka podcastu Smart City Navigators. Mamy nadzieję, że spodobała Ci się dzisiejsza audycja. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, aby nie przegapić nowego odcinka. Widzimy się i słyszymy już niebawem.